Cześć! W tym filmie przetestuję najnowszą kamerę samochodową od firmy 70mai. Jest to model Omni X200. Z wstępnych informacji, jakie udało mi się znaleźć o tym urządzeniu, wynika, że jest to swoistego rodzaju rewolucja w temacie rejestratorów samochodowych. Rejestrator jako jedyny na tę chwilę posiada obrotową głowicę z kamerą i po zastosowaniu dodatkowego modułu zasilającego oferuje nam tryb parkingowy z prawdziwego zdarzenia. System rejestratora jest w stanie nadzorować optycznie otoczenie pojazdu, oceniać odległość osoby lub pojazdów poruszających się w okolicy naszego samochodu i w odpowiednim momencie wydać ostrzeżenie świetlne, uruchomić nagrywanie, a w przypadku zastosowania modułu zasilającego z dostępem do internetu wysłać powiadomienie na nasz smartfon. Dodatkowo taki moduł umożliwia nam podgląd otoczenia pojazdu tak naprawdę z dowolnego miejsca na świecie, a wbudowany GPS, rozbudowana funkcja komend głosowych oraz nagrywanie w 60 klatkach na sekundę może uczynić ten rejestrator idealnym dla oczekiwań większości konsumentów tego typu sprzętu. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Za chwilę to sprawdzimy. Moja wersja rejestratora posiada 32 GB wbudowanej pamięci i od razu zaznaczam, że pamięci tej nie możemy rozbudować za pomocą dodatkowej karty. Pamięć jest wbudowana w urządzenie i występują 3 wersje tego rejestratora. Poza wersją 32 GB mamy jeszcze do wyboru 64 GB i 128 GB. W opakowaniu mamy rejestrator, którego kształt przypomina jajko, ale raczej większe niż kurze. Bliższe jest wymiarą i wadze jaja gęsiego. Jakość wykonania, jak przystało na markę 70mai, jest na wysokim poziomie. Na ruchomej kopułce umieszczone jest oko kamery. Z boku mamy gniazdo zasilania typu USB-C. Tutaj jest mikrofon, poniżej jest ekran. Na drugim boku mamy przyciski funkcyjne, zasilanie i góra-dół. U góry mamy element montażowy na zawiasie, którym możemy regulować kąt nachylenia rejestratora w zależności od kąta przedniej szyby w naszym samochodzie. Zawias schodzi dosyć ciężko, ale to zapewne celowe, aby kamera po ustawieniu nie zmieniała położenia od wstrząsów podczas jazdy. Na dole mamy głośnik. Na wyposażeniu mamy jeszcze adapter zasilania do gniazda zapalniczki, 3,5-metrowy przewód zasilający, narzędzie ułatwiające estetyczne poprowadzenie przewodu w szczelinach tapicerki auta. W kopercie mamy folię elektrostatyczną do montażu rejestratora na szybie i dodatkowo jedną zapasową. Zapasowa taśma dwustronna oraz instrukcja obsługi, również w języku polskim. Abym mógł sprawdzić dla Was wszystkie funkcje tego rejestratora, mam tu jeszcze opcjonalny parkingowy moduł zasilania z funkcją modemu 4G. Moduł ten działa w zakresie od 12 do 30 V, więc możemy go zastosować zarówno w samochodach osobowych, jak i ciężarowych. Zadaniem tego modułu jest uruchomienie trybu parkingowego po zatrzymaniu auta i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, utrzymanie zdalnej komunikacji z rejestratorem za pomocą wbudowanego modemu 4G oraz kontrola stanu naładowania akumulatora i odłączenie zasilania rejestratora w przypadku spadku napięcia do ustalonej wartości. W opakowaniu znajduje się przewód USB-C do połączenia modułu z rejestratorem. Oczywiście zgrabnie wyglądający moduł zasilający, który możemy przykleić sobie w wygodnym dla nas miejscu. Na krawędzi modułu znajduje się gniazdo na kartę SIM. Z modułu wychodzą przewody, które musimy wpiąć w odpowiednie miejsca, najlepiej w rozdzielnicy z bezpiecznikami. Czarny przewód zakończony konektorem to masa. Możemy go zamocować np. pod śrubą lub nakrętką mającą kontakt z karoserią samochodu. Czerwony przewód to plus stałego zasilania, które dostępne jest nawet po wyłączeniu stacyjki, oraz żółty przewód, który musimy podpiąć do zasilania pojawiającego się dopiero po załączeniu stacyjki. Zestaw zawiera też instrukcję, ale bez języka polskiego. W zestawie mamy jeszcze narzędzie do wysunięcia tacki na kartę SIM. Teraz podłączymy rejestrator do zasilania. Po pierwszym podłączeniu rejestrator informuje nas, żeby połączyć go z aplikacją w celu aktywacji, więc zróbmy to. Aplikacja jest w języku polskim, więc pozostaje nam czytać wszystko ze zrozumieniem i stosować się do poleceń wyświetlanych na ekranie, aby pomyślnie ukończyć proces dodawania naszego rejestratora do aplikacji.
connect your app to activate the dash cam. Click the power button to authorize. Kamera połączyła się pomyślnie. Teraz aplikacja wyświetla nam krótki przewodnik, jak i gdzie zamontować rejestrator, więc od tej chwili przenosimy się do samochodu. Rejestrator musimy umieścić w takim miejscu, aby obiektyw obracając się nie został zasłonięty np. przez lusterko wsteczne. Aby wykorzystać wszystkie funkcje rejestratora, musimy podłączyć najpierw moduł zasilający. Ja do jego podpięcia używam estetycznych przejściówek do bezpieczników, które zakupiłem na Allegro, chociaż na filmie instruktażowym od 70 Mai można to zrobić w formie prowizorki, a jak wiadomo, prowizorki są najtrwalsze. Ja w swoim aucie wykorzystałem masę i plus zasilania po stacyjce z gniazda zapalniczki, a stały plus znalazłem w rozdzielni z bezpiecznikami. Wykorzystałem do tego miejsce z bezpiecznikiem od opcji, której nie posiadam, a mianowicie od szyber dachu. Teraz musimy włożyć do modułu parkingowego kartę SIM z internetem, pamiętając, aby wcześniej zdjąć z niej PIN, instalując ją wcześniej w jakimś telefonie, o ile posiada taką blokadę. Podłączamy zasilanie. Moduł parkingowy 4G tymczasowo umieściłem sobie nad osłoną przeciwsłoneczną. Teraz włączamy aplikację i połączymy się z rejestratorem. Aplikacja poinformowała nas, że dostępna jest aktualizacja oprogramowania rejestratora. Oczywiście ściągamy ją i aktualizujemy, wykonując wszystkie polecenia wyświetlane przez aplikację. Rozpoczyna się proces pobierania pakietu aktualizacji. Odebrano pakiet aktualizacji. Rozpocznij nagrywanie wideo. Rozpocznij aktualizację. Nie odłączaj od zasilania. Aktualizacja zakończona pomyślnie. Po zakończeniu aktualizacji rejestratora kamera poinformowała nas jeszcze, że aktualizuje moduł parkingowy 4G. Aktualizacja modułu 4G. Teraz musimy powiązać moduł 4G z naszym rejestratorem. W tym celu klikamy w dolnym lewym rogu ikonę plus, dodaj 4G i wykonujemy wszystko według instrukcji, które pojawiają się na ekranie. Ja już wszystko zrobiłem wcześniej. Klikamy gotowe, zaczynamy i czekamy, aż aplikacja powiąże moduł 4G z kamerą. Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie i moduł znajduje się w zasięgu sieci operatora, to nad ikoną naszej kamery powinna być informacja 4G online, a na module powinna świecić się zielona kontrolka. Od teraz możemy zdalnie obserwować otoczenie naszego samochodu, otrzymywać powiadomienia z wykrytych niepokojących zdarzeń oraz w razie potrzeby zlokalizować nasze auto za pomocą GPS. Sprawdźmy sobie, jakie ustawienia można wykonać z poziomu samego rejestratora. Ikona Settings po wejściu umożliwia nam sformatowanie pamięci, reset do ustawień fabrycznych oraz odczyt danych o producencie, modelu i identyfikatorze naszego urządzenia. Możemy włączyć lub wyłączyć hotspot Wi-Fi, nagrywanie dźwięku, wyciszyć powiadomienia oraz dźwięk klawiszy, włączyć lub wyłączyć dane GPS oraz prędkości na nagraniach, wykrywanie ruchu człowieka, czujnik wstrząsu oraz nagrywanie pokładkowe w trybie parkingowym. I to tyle. Pełna konfiguracja parametrów rejestratora oraz przeglądanie nagrań możliwe jest z poziomu aplikacji na naszym smartfonie. To bardzo dobre rozwiązanie, bo rejestrator dodatkowo powiązany jest z naszym kontem w aplikacji i nawet jeżeli ktoś zechce go ukraść i korzystać z niego, to dopóki go nie odblokujemy, złodziej niewiele będzie mógł z nim zrobić.
Rejestrator komunikuje się ze smartfonem za pomocą Bluetooth oraz Wi-Fi. Zdecydowaną większość ustawień możemy dokonać bez konieczności włączania hotspotu Wi-Fi w rejestratorze. Wi-Fi potrzebujemy tylko do ewentualnej zmiany ustawienia wstępnego głowicy, uruchomienia i konfiguracji trybu ADAS, czyli systemu wspomagającego kierowcę, o którym opowiem w dalszej części recenzji, oraz oczywiście do przeglądania i ściągania nagrań z rejestratora. Od razu zaznaczę, że konfiguracja parametrów kamery przez internet za pomocą modułu 4G poza włączeniem lub wyłączeniem tych trzech funkcji nie jest możliwa. Rejestrator nagrywa w rozdzielczości Full HD i do wyboru mamy 30 lub 60 klatek na sekundę. Od razu zaznaczę, że tryb HDR dostępny jest tylko w trybie 30 klatek na sekundę i działa bardzo dobrze. Ten tryb wyrównuje balans pomiędzy jasnymi a ciemnymi tonami. Przyciemnia zbyt jasne i rozjaśnia zbyt ciemne elementy kadru, przez co obraz posiada więcej szczegółów i może poprawić czytelność np. tablic rejestracyjnych oraz nagrań nocą. Odporność na miganie to ustawienie związane z częstotliwością prądu w danym regionie świata i ma ono eliminować efekt migotania np. lamp ulicznych na nagraniach nocą. W Europie mamy 50 Hz, ale ja zostawiam 60 Hz, ponieważ ta zmiana jest ściśle związana z ilością klatek na sekundę. Przy 50 Hz nagrania miałyby odpowiednio 25 i 50 klatek na sekundę, czyli stracilibyśmy na płynności obrazu. Tryb Sentinel to ustawienia związane z nadzorem w trybie parkingowym i dostępne są tylko po zastosowaniu modułu parkingowego. Oprócz modułu parkingowego 4G, rejestrator może współpracować też ze zwykłym modułem. Wykrywanie kolizji to czułość czujnika wstrząsu, a wykrywanie ruchu to wykrywanie ruchu człowieka przed okiem kamery. Powiem Wam szczerze, że jestem pod wrażeniem działania tego systemu. Na początku wydawało mi się, że to, co zostało pokazane w tym materiale prezentującym działanie wykrywania osób, jest trochę naciągane, bo podczas testów, podchodząc do auta na różne sposoby i machając jak pajac, nie udało mi się wzbudzić tego alarmu. Jedynie lekkie puknięcie w auto przy ustawieniu wysokiej czułości wstrząsu powodowało wykrycie kolizji, więc uznałem, że system i tak bazuje na wykryciu wstrząsu i dopiero zaczyna obserwację otoczenia. Stwierdziłem, że to i tak najsprawniej działający tryb parkingowy w kamerze samochodowym, jaki udało mi się przetestować, bo naprawdę lekkie uderzenie z dowolnej strony auta natychmiast wybudzały kamerę. Jednak moje podejrzenia okazały się mylne, ponieważ w końcu dostałem powiadomienie o wykryciu podejrzanej osoby. Postanowiłem to sprawdzić dokładniej i rzeczywiście, po pierwszej minucie przechadzania się przed obiektywem kamery, rejestrator na kilka sekund włączył pomarańczowe światło. Po kolejnej minucie znowu podobne ostrzeżenie. W sumie takich ostrzeżeń pojawiło się 5 i dokładnie po 4 minutach od pierwszego ostrzeżenia rejestrator włączył nagrywanie 30-sekundowego filmu, a kamera zaczęła mnie śledzić. Po zakończeniu nagrania rejestrator wysłał powiadomienie, że w pobliżu mojego pojazdu znajduje się podejrzana osoba. Po kolejnej minucie dostałem następne powiadomienie, że plik z nagraniem został przesłany przez rejestrator do chmury i mogłem obejrzeć, co za podejrzany typ kręci się przy moim aucie. Jak dla mnie rewelacja. Ten sposób działania eliminuje niepotrzebne alarmy, które mogliby tworzyć zwykli przechodnie. Z dodatkowych ustawień trybu parkingowego mamy jeszcze światło nadzoru. To te ostrzeżenia świetlne dla osób kręcących się zbyt długo w okolicy naszego auta, które widzieliście przed chwilą. Takich ostrzeżeń raczej nikt nie dostrzeże w jasny dzień, ale w ciemniejszym otoczeniu i wieczorem jak najbardziej. Fotografia poklatkowa to dodatkowy i bardzo przydatny element nadzoru parkingowego. Po włączeniu tej funkcji, za każdym razem, gdy zaparkujemy auto, rejestrator bez względu na działanie pozostałych funkcji systemu nadzoru co sekundę robi zdjęcie i po zakończeniu parkowania tworzy z tych fotografii film, na którego każdą sekundę składa się 30 takich zdjęć, czyli dla przykładu 1 godzina postoju to 2 minuty takiego filmu. Takie nagranie może nam dodatkowo rozszerzyć pogląd na sytuację, którą zarejestrował główny element nadzoru. Aby te wszystkie wspaniałości związane z nadzorem parkingowym nie wydrenowały nam akumulatora, to możemy ustawić sobie bezpieczny poziom ochrony, przy którym zostanie odcięte zasilanie naszej kamery samochodowej. Inteligentna podróż. Tutaj mamy kolejne 2 bardzo ciekawe funkcje, które wyróżniają ten rejestrator. Jest to system wspomagania kierowcy ADAS oraz sterowanie rejestratorem za pomocą komend głosowych. Jest ich aż 11.
Wszystkie komendy zaczynające się od shoot przestawiają obiektyw w odpowiednią pozycję i nagrywają 10-sekundowy film, po czym obiektyw wraca na miejsce. Jedynie komenda shoot vlog nagrywa film o długości 15 sekund. Przygotuj się, aby pomachać do kamery. Powiem szczerze, że niejednokrotnie zdarzyło mi się mijać jakieś ciekawe zdarzenia z lewej lub prawej strony, które od tej pory będę mógł nagrywać bardziej szczegółowo. Oprócz tych komend mamy jeszcze takie. Take a photo. Take selfie. Stop audio. Wyłącza nagrywanie dźwięku na filmie. Record audio. Włącza nagrywanie dźwięku. Disable hotspot. Wyłącza Wi-Fi rejestratora. Enable hotspot. Włącza Wi-Fi rejestratora. Teraz uruchomimy sobie system wspomagania kierowcy ADAS. Aby to zrobić, musimy być połączeni z rejestratorem za pomocą Wi-Fi. Na początek musimy wszystko skalibrować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Rozpoczyna się kalibracja ADAS. Zachowaj prędkość co najmniej 40 km/h. No to jedziemy i czekamy, aż rejestrator poinformuje nas o pomyślnym zakończeniu kalibracji. Kalibracja ADAS powiodła się. Zmiana pasa ruchu. Od teraz system ADAS będzie informował nas o różnych zagrożeniach, które pojawią się na drodze. Tutaj możemy wybrać, które z nich potrzebujemy, a które nie. A brzmią one tak. Uważaj na pieszych. Wykryto ruch z przodu pojazdu. Zmiana pasa ruchu. Uwaga! Przód samochodu. Uważaj na przejeżdżających. Uważaj na pieszych. Tryb gotowości ekranu to ta domyślnie ustawiona animowana buźka, która nazywa się MAX i możemy ją zastąpić na przykład zegarem, wyłączonym ekranem lub zawsze włączonym ekranem z podglądem tego, co widzi oko kamery. Ja zostawiam sobie tę sympatyczną buźkę, ponieważ podoba się ona zarówno mi, jak i moim dzieciom. Aby podejrzeć lub ściągnąć nagrania z kamery, musimy być połączeni z hotspotem Wi-Fi rejestratora i kliknąć Połącz bezpośrednio z kamerą. Możemy wtedy wejść w galerię, gdzie mamy nagrania posegregowane w albumach na odpowiednie kategorie lub możemy przełączyć na oś czasu. Włączając podgląd nagrania, możemy nałożyć na obraz w czasie rzeczywistym bardzo ciekawy efekt RS, który nie jest tylko gadżeciarską nakładką graficzną imitującą grę komputerową, ponieważ wszystkie zawarte na obrazie dane, jak kąty odchylenia auta, prędkość, przeciążenie, lokalizacja czy szacowana odległość od innych pojazdów związana jest z rzeczywistym odczytem danych z czujników wbudowanych w rejestrator. Oprócz tego nagrania możemy pobrać na nasz smartfon lub je usunąć z pamięci rejestratora. Teraz pokrótce omówimy sobie, co możemy zrobić dzięki modułowi parkingowemu 4G. Przede wszystkim w centrum alarmów, które trochę niefortunnie przysłonięte jest ikoną centrum pomocy, pojawiają nam się powiadomienia ze zdarzeń w trybie parkingowym auta, które wysyła nam rejestrator. Jeżeli nastąpiło nagranie ze zdarzenia, to możemy sobie taki 30-sekundowy film podejrzeć i ściągnąć go na telefon. Oczywiście możemy też sprawdzić lokalizację pojazdu oraz nawiązać zdalne połączenie w celu obserwacji na żywo otoczenia naszego samochodu. W trakcie tej obserwacji możemy zrobić zdjęcie lub nagrać maksymalnie 30-sekundowy film, który nie zapisuje się na naszym smartfonie, ale w chmurze i możemy go znaleźć we wspomnianym wcześniej centrum alarmów. Po kliknięciu w prawym górnym rogu 3 kropeczek możemy włączyć lub wyłączyć 3 podstawowe funkcje nadzoru parkingowego. W aplikacji, klikając w lewy górny narożnik w ikonę profilu, mamy dostęp m.in. do albumu w chmurze. Producent oferuje 520 MB darmowej przestrzeni dyskowej.
Zapisane są tu wszystkie filmy i zdjęcia z wykrytych zdarzeń parkingowych, które wcześniej widzieliśmy już w centrum alarmów. Oczywiście przy zapełnieniu tej przestrzeni najstarsze nagrania są nadpisywane, a nagrania starsze niż 15 dni zostają automatycznie usunięte. W zakładce Album lokalny mamy wszystkie nagrania ściągnięte na nasz smartfon. Podczas odtwarzania mamy jednoczesny widok na mapę z pokonaną trasą i lokalizacją naszego pojazdu. Tutaj także możemy włączyć jako nakładkę omawiany wcześniej efekt RS lub stworzyć nagranie z wmontowanym takim efektem na stałe, które później można komuś udostępnić. W zakładce Trasa przejazdu mogą archiwizować się nam wszystkie nasze jazdy. Możemy zsynchronizować je ręcznie lub automatycznie podczas każdego połączenia z rejestratorem przez Wi-Fi. Omówiłem chyba wszystkie najważniejsze cechy tej wyjątkowej kamery samochodowej. Uważam to urządzenie za pewien przełom i wyznaczenie nowego trendu w temacie kamer samochodowych. Na tę chwilę prawdopodobnie będę używał 2 rejestratorów, ponieważ bardzo mi zależy na kamerze tylnej, którą posiadam w zestawie 70 Mai Pro Plus Plus testowanym na tym filmie. Link pod filmem i u góry ekranu. Liczę na to, że w niedalekiej przyszłości 70 Mai stworzy kamerę Omni z obsługą kamery tylnej. Aktualna cena takiego zestawu, który przetestowałem w tym filmie, to około 1200 zł. Do wersji z pamięcią 64 GB lub 128 GB trzeba dopłacić odpowiednio 100 lub 200 zł. Rejestrator występuje również w barwach narodowych, czyli w wersji biało-czerwonej. Linki do aktualnych cen umieszczam pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. A teraz popatrzcie jeszcze przez chwilę na próbki nagrań z tej kamery. Do zobaczenia. Cześć.